Czy wiecie, że w sercu Karkonoszy stoi kościół, który przebył tysiące kilometrów z mroźnej Norwegii i został złożony bez użycia ani jednego metalowego gwoździa? A czy wiecie, gdzie przez wieki produkowano alchemiczne eliksiry, maści i próbowano odnaleźć kamień filozoficzny? To nie mity. To 7 najbardziej interesujących miejsc w Karpaczu, które odmienią wasze spojrzenie na te turystyczne miasto i Karkonosze. Witamy w Karpaczu, mieście, które od lat jest bramą do najpiękniejszych gór Polski, majestatycznych Karkonoszy. Jeśli szukacie miejsca, które łączy alpejski klimat, górskie szlaki i fascynującą, ale i tajemniczą historię, ten film jest dla Was. Przygotujcie się na podróż, która nie tylko pokaże Wam najpiękniejsze miejsca, ale i nie pozwoli odejść od ekranu. Zapraszamy! Razem w Polskę to seria, w której razem z Wami odkrywamy najciekawsze miejsca w kraju, nie tylko te znane z pocztówek, ale także te, o których rzadko się mówi, a zdecydowanie warto je zobaczyć. Od ponad 10 lat jeździmy po Polsce, szukając historii, miejsc z klimatem i atrakcji, które potrafią zaskoczyć. Opowiadamy konkretnie, bez nadęcia, tak żeby zaciekawić i zainspirować do własnych wypraw. Jeśli lubisz podróże, ciekawostki i chcesz wiedzieć, gdzie naprawdę warto pojechać, ta seria jest dla Ciebie. Już na samym początku naszej wyprawy do Karpacza czeka niezwykła atrakcja, która z miejsca podbije Wasze serca. Czy to możliwe, że w sercu Karkonoszy stoi budowla, która została przetransportowana tysiące kilometrów i wzniesiona wyłącznie za pomocą drewnianych kołków? Zapraszamy do świątyni Vang, drewnianej perły architektury wikingów, która cudem ocalała i znalazła swój nowy dom pod zboczem Śnieżki. Ta niezwykła świątynia została pierwotnie zbudowana na przełomie XII i XIII wieku w południowej Norwegii w miejscowości Vang, stąd też wywodzi się jej nazwa. Podobnych drewnianych świątyń zbudowano w tym okresie około 1000, a do dziś w Norwegii zachowało się ich tylko 30. W XIX wieku kościół był w złym stanie i wymagał kosztownej naprawy, więc postanowiono go sprzedać. Dzięki staraniom norweskiego malarza profesora Jana Christiana Dahla ten cenny zabytek architektury wikingów został zakupiony przez pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV. Co ciekawe, pierwotny plan zakładał przeniesienie kościoła do Muzeum Królewskiego w Berlinie lub Poczdamie. Na szczęście, dzięki zabiegom hrabiny Fryderyki von Reden z Bukowca, świątynia trafiła w Karkonosze na zbocze Czarnej Góry. Obiekt rozebrany na części i przewieziony w skrzyniach złożono ponownie w Karpaczu. Uroczyste otwarcie i poświęcenie kościoła przy udziale samego króla i jego małżonki nastąpiło 28 lipca 1844 roku. Kościół Vang stanowi bezcenne dzieło dawnej sztuki nordyckiej. Jest zbudowany na wzór łodzi wikingów, a jego konstrukcja w całości z drewna sosnowego jest dowodem na mistrzostwo dawnego ciesielstwa, ponieważ nie użyto ani jednego metalowego gwoździa. Wnętrze i oryginalne zdobienia przeniosą Was w świat dawnego chrześcijaństwa Skandynawii. Spacerując wewnątrz i wokół świątyni, zwróćcie uwagę na bogato rzeźbione portale, które zdobią wejścia i arkady. Warto również przejść się krużgankiem, który otacza kościół. Pierwotnie miał chronić drewnianą konstrukcję przed zimnem i pełnił funkcję miejsca zebrań. Przyjrzyjcie się też wysokiej na 24 metry kamiennej dzwonnicy, zbudowanej już na miejscu, która chroniła kościół przed ostrymi podmuchami wiatru wiejącego od strony Śnieżki.
Koniecznie poświęćcie chwilę, by przejść się po cmentarzu przykościelnym. Choć kościół jest z Norwegii, cmentarz stanowi ważny kawałek historii Karkonoszy. Jest to miejsce pochówku osób zasłużonych dla regionu, a także symboliczny punkt upamiętnienia tych, którzy zginęli w górach. To tutaj znajduje się pamiątkowa płyta, którą król Fryderyk Wilhelm IV postawił hrabinie von Reden, osobie, której zawdzięczamy, że ta niezwykła świątynia stanęła właśnie w Karpaczu. Na cmentarzu spoczywają również wybitne postaci polskiej kultury, takie jak poeta i dramaturg Tadeusz Różewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem Państwa zaprosić do kościółka Wang, który jest z XII wieku. Mieści się w Karpaczu Górnym przy ulicy na Śnieżkę 8. Kościółek otwarty jest od godziny 9 do 18, w niedzielę od 11:30 do godziny 18 w każdy dzień. Zostawiamy za sobą drewnianą perłę wikingów i jej tajemnice. Czas na skok, i to dosłownie, z epoki drewnianych kołków, wprost do miejsca, od którego każdy powinien rozpocząć przygodę z Karkonoszami. Zapinamy pasy, bo wchodzimy do machiny czasu, gdzie czeka Was niezwykle zaskakująca przygoda. Jeśli chcecie poznać serce Karkonoszy, musicie zacząć właśnie tutaj. Multimedialne Muzeum Karkonoszy to idealny punkt startowy, miejsce, od którego każdy powinien zacząć przygodę z tymi górami. Zapomnijcie o nudnych, zakurzonych gablotach. Wkroczycie do multimedialnego świata, gdzie historia regionu, jego geologia i najciekawsze legendy łączą się w nowoczesnej opowieści. W tym jedynym w swoim rodzaju muzeum Duch Gór mówi do Was, a dzięki technologii VR przeniesiecie się w zamierzchłe dzieje miasta i Karkonoszy. Przygotujcie się na edukację i przygodę na najwyższym poziomie, która zmieni Wasze spojrzenie na te góry. Na nas Multimedialne Muzeum Karkonoszy zrobiło ogromne wrażenie i pewnie moglibyśmy o nim opowiadać dość długo, ale chyba lepiej i ciekawiej opowie o nim jego twórca. Multimedialne Muzeum Karkonoszy w Karpaczu to coś zupełnie innego niż wszystkie muzea, które zdążyliście poznać dotychczas. Nie dlatego, że wykorzystuje jak coraz to więcej nowoczesnych muzeów multimedia jako nośnik informacji, który opisuje historię danego regionu, ale bardziej w sposób, w jaki wykorzystuje te multimedia. Wszystko zaczyna się tutaj od tak naprawdę przygody. Wchodzimy do machiny czasu, której nie można zdradzać za wiele, ale coś się tam dzieje. Dzięki temu w sposób fabularny mamy możliwość być świadkami historii, a nie tylko oglądać ją z boku, ponieważ to świadkowie historii zapamiętują ją najlepiej. Podróżujemy dosłownie w czasie, od czasów geologicznych, zupełnie nam odległych, abstrakcyjnych wręcz, do czasów bardziej współczesnych. Możemy tutaj poznać swoją wiedzę i udowodnić sobie, że naprawdę ta wiedza została nam tutaj wbita do głowy. Wykorzystujemy tutaj elementy rzeczywistości rozszerzonej. Możemy zobaczyć żywą makietę Karkonoszy, możemy poznać historię współczesną w postaci wiadomości, ale nie takich zwykłych, tylko pani, która wychodzi dosłownie z ekranu w postaci hologramu, pokazuje nam, opisuje, co działo się tutaj całkiem niedawno, bądź troszeczkę dalej. Możemy założyć gogle VR i dosłownie odlecieć w kosmos właśnie z Karpacza. Jest mnóstwo rzeczy, które są tutaj z pewnością niełatwe do odkrycia i nieoczywiste, ale kiedy je odkrywamy
na pewno jest tutaj taki duży element zaskoczenia, co jeszcze bardziej zapada w pamięć. Co ciekawe, muzeum nie jest stworzone przez zwykłych ludzi, bo oprócz oczywiście profesjonalistów, różnego rodzaju geologów, podczas całego projektu realizacji nadzorowały tutaj głównie dzieci w wieku szkolnym i to one są twórcami, na pewno współtwórcami w dużej mierze całego kontentu. One też są jednymi, tutaj pozwolę sobie zdradzić, przewodników, którzy oprowadzają nas po salach, opowiadając historię. Co sądzą na ten temat najmłodsi? No i tutaj zapytamy naszego prawie letniego eksperta. Jak Ci się podoba nasze muzeum? Co sądzisz, co mogłabyś powiedzieć o tym właśnie miejscu? Bardzo fajne, dużo jest do zwiedzania. Czy czegoś nowego się dowiedziałaś, będąc tutaj? Czy coś Ci się bardziej wyjątkowo spodobało? Co naprawdę tak zapadło w Twojej pamięci? Najbardziej mi zapadło w mojej pamięci Duch Gór, legenda Ducha Gór. Tak, mamy tutaj też coś dla najmłodszych. Specjalnie zbudowany domek, w którym na nowo można poznać bardzo, bardzo interesującą legendę odnośnie Ducha Gór, a w szczególności jego młodości. Więc jeżeli szukamy zabawy albo czystej edukacji, to na pewno możemy znaleźć najlepsze połączenie tych wszystkich rzeczy właśnie w Multimedialnym Muzeum Karkonoszy w Karpaczu. Po solidnej dawce wiedzy i legend czas na świeże, górskie powietrze. Opuszczamy wnętrza i ruszamy w przyrodę. Jesteście gotowi na szybkie, ale satysfakcjonujące wejście na szczyt, które pozwoli Wam spojrzeć na Karpacz z zupełnie nowej, dominującej perspektywy? Pamiętacie naszą obietnicę nowej, dominującej perspektywy? Właśnie nadszedł czas, by ją zrealizować. Przed Wami Karpatka. Niewielki, ale niezwykle widokowy szczyt. Przygotujcie się na szybki szturm na wysokość 726 metrów nad poziomem morza, który nagrodzi Was spektakularnym widokiem na miasto i główny masyw Karkonoszy. To idealny przystanek, by złapać górski oddech. Wędrówka na Karpatkę to doskonały krótki spacer na rozruszanie kości. Najlepszym miejscem, by rozpocząć podejście, jest zapora na Łomnicy, do której za chwilę jeszcze Was zaprosimy. Stamtąd na szczyt prowadzi kilka opcji, między innymi czerwony szlak lub niebieska ścieżka spacerowa. Szlak jest krótki i urozmaicony, prowadzi przez las, gdzie co rusz natkniecie się na malownicze granitowe skałki i wychodnie. Jest to trasa, która już sama w sobie stanowi dużą atrakcję i buduje apetyt na widok, który czeka Was na górze. Choć Karpatka nie jest olbrzymem, oferuje jedną z najpiękniejszych i najbardziej dostępnych panoram Karpacza. Z jej wierzchołka, pośród granitowych skałek, zobaczycie całą panoramę miasta rozłożoną u Waszych stóp. Od malowniczych uliczek przez kościół Wang, aż po odległe grzbiety gór. To również doskonały punkt, by podziwiać potężny masyw Śnieżki oraz Kotlinę Jeleniogórską. Wykorzystajcie ten moment na zrobienie Waszych najlepszych zdjęć z Karpacza. Widoki z góry już macie. Teraz czas zejść i poczuć siłę innego żywiołu – wody. Kierujemy się w stronę miejsca, gdzie ludzka inżynieria okiełznała dziką górską rzekę, tworząc spektakularną budowlę. Ruszamy ku historii spiętrzonej wody i potęgi natury. Właśnie zeszliśmy z Karpatki i trafiliśmy prosto do miejsca,
które jest monumentalnym symbolem ludzkiej walki z górskim żywiołem. Zapora na rzece Łomnicy to nie tylko punkt widokowy, ale też fascynujący przykład inżynierii początku XX wieku. Stańcie na jej koronie i zobaczcie, jak ta budowla od ponad 100 lat ujarzmiła siłę jednej z najdzikszych karkonoskich rzek. Zbudowana w latach 1910–1915, zapora była odpowiedzią na katastrofalne powodzie, które nękały region. Jej konstrukcja jest imponująca. Wykonana z granitu i betonu, ma 105 metrów długości i wznosi się na wysokość 17 metrów nad dnem rzeki. Spacerując po koronie zapory, waszym oczom ukaże się malowniczy zbiornik otoczony lasem oraz dziki, skalisty korytarz rzeki poniżej tamy. O wartości tego miejsca świadczy chociażby to, że przechodzi tędy główny szlak sudecki, oznaczony na czerwono najdłuższy szlak w polskich Sudetach. Jeśli macie ochotę na chwilę oddechu, koniecznie przejdźcie się wzdłuż Łomnicy. Znajdziecie tu dwa ciekawe, sąsiadujące ze sobą tereny rekreacyjne. Tuż przy zaporze znajduje się niewielki park, gdzie stoi rzeźba ducha gór oraz figury zwierząt. Przypomną wam one o legendach i zwierzęcych postaciach, w które wcielał się Karkonosz. Nieco dalej, wzdłuż rzeki biegnie drewniana kładka spacerowa, która prowadzi przez park leśny. Jej położenie wśród drzew pozwala podziwiać Łomnicę z bliska, z dala od głównej drogi. Co ciekawe, ten teren jeszcze kilka lat temu zajmowała skocznia narciarska Karpatka, a dziś oprócz malowniczych alejek i tyrolki znajdziecie tu polanę piknikową i taras widokowy. To idealne miejsce na wytchnienie w sercu Karpacza. Opuszczamy już potęgę spiętrzonej wody i kierujemy się w stronę miejsca, gdzie zapomniane mity stają się namacalną rzeczywistością. Przygotujcie się na wizytę w miejscu, gdzie władca Karkonoszy czeka na was we własnym, interaktywnym królestwie, by odsłonić najgłębsze sekrety regionu. Zbliżamy się do miejsca, gdzie spotykają się historia i mityczny władca Karkonoszy. Karkonoskie tajemnice to wyjątkowe miejsce, które tętni życiem dzięki duchowi gór. W środku czeka na was interaktywna, podziemna ekspozycja. Przekroczcie próg i pozwólcie, by władca Karkonoszy osobiście wprowadził was w świat zielarzy, laborantów, walonów i najgłębszych sekretów regionu. Ekspozycja została zaprojektowana w nowoczesny sposób, który angażuje wszystkie zmysły. Nie będziecie tu tylko oglądać, będziecie dotykać, słuchać i aktywnie brać udział w opowieści. Zobaczycie, jak wyglądała praca walonów poszukujących skarbów i tajemniczych ziół. Poznacie historię ducha gór, który jest centralnym punktem całej narracji. To unikalna lekcja historii i mitologii, która udowadnia, że Karkonosze są miejscem, gdzie legendy są wciąż żywe. Warto wspomnieć, że jest to jedna z najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce, idealna dla każdego, kto chce poczuć mistyczny klimat Karkonoszy. Karkonoskie tajemnice to interaktywna i multimedialna wystawa poświęcona duchowi gór, czyli legendarnemu władcy Karkonoszy.
Podczas zwiedzania goście poznają legendy związane z liczyrzepą, karkonoszem, rzepiórem, jego historię, skąd się wywodzi, jak się przez wieki zmieniał jego wizerunek, jak się przez wieki zmieniało jego imię, ale także nawiązujemy do historii tego regionu. Można poznać hutników szkła, karkonoskich laborantów, walończyków, czyli poszukiwaczy skarbów w Karkonoszach. Mamy także punkty interaktywne, gdzie goście oprócz czytania i słuchania mogą także tworzyć własny kamień filozoficzny, stworzyć własny wizerunek ducha gór, pojeździć windą po piętrach roślinności Karkonoszy, wywołać własną burzę z deszczem, usiąść za kierownicą maszyny do wydobywania mandragory na przykład. Oprócz tego od tego roku mamy pierwszą scenografię, z której jesteśmy bardzo dumni, gdzie duch gór sam wita naszych gości i opowiada, co w czasie zwiedzania mogą zobaczyć. Zapraszamy do zwiedzania naszych karkonoskich tajemnic. Zapraszamy naszych gości przez cały rok, 365 dni w roku, od 10 do 18. Zapraszamy. Mity i legendy Karkonoszy już znacie, ale pora zamienić wiedzę w praktykę i własnoręcznie stworzone pamiątki. Zostawiamy ducha gór za sobą i ruszamy do miejsca, gdzie historia ożywa w waszych rękach, w świecie alchemii, ziół i dawnych receptur. Czy wiecie, że Karpacz był nazywany wsią aptekarzy? Właśnie dotarliśmy do miejsca, gdzie alchemia i zielarstwo były codziennością, a tajemnice natury stawały się lekami. W żywym muzeum w domu ostatniego laboranta przekroczycie próg świata dawnych mistrzów, którzy z górskich ziół potrafili stworzyć medykamenty znane w całej Europie. Dziś to wy wejdziecie w rolę laboranta, aby własnoręcznie odkryć ich pilnie strzeżone sekrety. Laboranci karkonoscy byli mistrzami zielarstwa, alchemii i korzennictwa. Największy rozkwit ich działalności przypadł na XVII i XVIII wiek, kiedy to Karpacz stał się europejskim ośrodkiem produkcji leków ziołowych. Laboranci wypracowali własny, pilnie strzeżony system nauki, a ich krople, maści i eliksiry, tworzone z ponad 130 gatunków górskich roślin, były sprzedawane na jarmarkach całej Europy. Laboranci należeli do cechu, który zrzeszał wszystkich, którzy chcieli leczyć ludzi. Co ciekawe, już na mapach w XVI wieku oznaczeni byli pierwsi zielarze, a sam Karpacz zyskał wkrótce miano wsi aptekarzy. A dlaczego muzeum mieści się w tym budynku? To dom ostatniego laboranta, Ernesta Augusta Cyflera, ostatniego przedstawiciela tego zawodu. Właściciele tego miejsca postawili sobie za cel ożywienie jego zapomnianej historii. Chcieliśmy, żeby dom ostatniego laboranta, zielarza, korzennika, osoby, która przygotowywała tutaj w Karpaczu medykamenty, żeby ten dom żył, żeby ten dom opowiadał historię tego człowieka, który tutaj mieszkał, Ernesta Augusta Cyflera. To dlatego w żywym muzeum nie zwiedzacie, a współtworzycie. Zamiast stać i patrzeć, zakasujecie rękawy i tworzycie własne karkonoskie pamiątki. Chcąc tą historię ożywić, stworzyliśmy tutaj w domu ostatniego laboranta pracownię, w której można wykonywać przeróżne kreatywne warsztaty rękodzieła, ale również takie warsztaty, które mogą sprawić frajdę nawet najmłodszym. Jeden z najpopularniejszych warsztatów to tworzenie mydła laboranta z wykorzystaniem gliceryny i suszonych ziół. Mydła te doskonale nadają się do kąpieli. Poza mydłami oczywiście tworzymy również kule kąpielowe
które wypełnione są suszonymi karkonoskimi roślinami. Wszystko po to, żeby zachęcić dzieci i młodzież do poznawania tego, co naturalne, tego, co wykorzystywaliśmy i wykorzystujemy w domach na co dzień, a niekoniecznie te wszystkie smaki, zapachy znane są dzisiaj młodym ludziom. Zostawiamy już za sobą alchemię i magiczny świat laborantów. Pora, by na pożegnanie Karpacza zmierzyć się z monumentalną siłą karkonoszy. Przygotujcie się na ostatni, zapierający dech w piersiach widok, który udowodni wam, że natura jest najlepszym rzeźbiarzem. Ruszamy do miejsca, gdzie 90-metrowa granitowa ściana wznosi się nad samą rzeką. Na finał naszej wycieczki Karpacz serwuje wam najbardziej spektakularny widok. Stajemy u stóp Kruczych Skał, jednej z najbardziej imponujących formacji skalnych w regionie, położonej na wschód od centrum Karpacza. Spójrzcie na tę 90-metrową granitową ścianę, wznoszącą się majestatycznie nad rzeką Płomnicą. To idealne podsumowanie potęgi górskiego krajobrazu, której nie da się zapomnieć. Krucze Skały to miejsce, które ma za sobą historię dłuższą niż karkonoskie legendy. Skały są zbudowane z granitognejsu i przez wieki były celem poszukiwaczy. Już w średniowieczu drążono tu jaskinie, wydobywając kamienie szlachetne, w tym cenne szafiry i pegmatyty, z których najpiękniejsze okazy trafiły nawet do Muzeum Geologicznego we Wrocławiu. Choć dziś jest to ostoja wspinaczy, w przeszłości działał tu prężny ośrodek wydobywczy. Z tym miejscem wiąże się też mroczna legenda, której nazwa od razu przywodzi na myśl ducha gór. Podobno Krucze Skały skrywają historię skąpego laboranta, który oszukał swojego brata i został ukarany za swoją chciwość. To właśnie w tych filarach spotykały się kruki, które wymierzały sprawiedliwość, rozszarpując go na strzępy. Niezależnie od tego, czy wierzycie w legendy, to miejsce jest idealne na pożegnalny spacer. Możecie wejść szlakiem na szczyt formacji, skąd rozciąga się zachwycająca panorama na okolice. Z tego punktu poczujecie majestat Karkonoszy. Dla tych, którzy wolą podziwiać potęgę skał z dołu, polecamy ścieżkę w dolnej części, tuż nad rzeką. Stamtąd zobaczycie niemal pionową fasadę Kruczych Skał, wznoszącą się prosto z doliny rzeki Płomnicy. To widok, który doskonale ukazuje moc natury. I tak oto kończy się nasza fascynująca podróż po Karpaczu. Mamy nadzieję, że ten spacer od kościoła Wang do Kruczych Skał udowodnił wam, że Karkonosze to idealne połączenie alpejskich widoków i tajemnic rodem z filmów przygodowych. Odkryliście historię alchemików, poznaliście legendę ducha gór i zobaczyliście, jak ludzka inżynieria okiełznała dziki żywioł rzeki Łomnicy. A jeśli chcecie zostać w świecie karkonoskich tajemnic, to zapraszamy do obejrzenia filmu o Jeleniej Górze, w którym dowiecie się, skąd wziął się Neptun w górach, i małej Japonii w Przesiece, w którym pokazujemy jeden z najpiękniejszych ogrodów japońskich. Dziękujemy za to, że byliście z nami na szlaku i do zobaczenia na kolejnych wspólnych wycieczkach.